Kanał dla dzieci przedstawia bajkę pod tytułem Niedźwiedź i Wielka Stopa. Wszyscy wiedzą, że niedźwiedzie są duże, silne i niczego się nie boją. W końcu, kto odważyłby się zadzierać z wielką futrzastą kulą z pazurami? Ale tego dnia okazało się, że nawet najodważniejszemu misiowi może zadrżeć łapka. Tego ranka było cicho, biało i zimno. Na dworze mróz szczypał w nos, a w niedźwiedziowym domku kończyło się drewno. Misiu, trzeba iść po drzewo, bo zaraz zgaśnie ogień. Dobrze, kochanie, już idę. Założył czapkę, rękawiczki, szalik, złapał siekierę i wyszedł na mróz. Śnieg skrzypiał pod łapami, a las wydawał się dziś cichszy niż zwykle. Po kilkunastu minutach marszu przez zaśnieżony las pan niedźwiedź dotarł w okolice starej, suchej sosny, którą chciał wyciąć. I gdy sięgał po siekierę, zobaczył ślady. Dziwne, ogromne i co najgorsze, były tak blisko, jakby ktoś podążał tropem misia. Co to? Wielka stopa? Wilkołak? Smok? Coś mnie śledzi. Pan niedźwiedź rozglądał się nerwowo. Ślady były wszędzie, po bokach, za nim, z przodu, a las wydawał się cichszy niż wcześniej. Z każdą sekundą serce biło mu szybciej. Podniósł łapę, jakby chciał się cofnąć, ale jego druga noga zahaczyła o korzeń. Stracił równowagę, zachwiał się, upadł w śnieg, zgubił czapkę i wtedy puściły nerwy. Zerwał się na równe łapy i pobiegł w stronę domu. Tu zasadzka! Ratunku! Drzwi domku otworzyły się z hukiem. Pan niedźwiedź wpadł do środka cały zasapany z przerażeniem w oczach. Śnieg sypał mu się z futra, a oddech był szybki i urywany. Ślady, coś ogromnego. Widziałem, były wszędzie. Dobrze, misiu. Chodźmy zobaczyć razem. Pani niedźwiedź wstała z krzesła, założyła płaszcz i bez słowa poszła w stronę starej sosny. Za nią, nieco pokorniej niż zwykle, podreptał pan niedźwiedź. Na śniegu leżała czapka, siekiera i duże, idealnie wydeptane ślady. Pani niedźwiedź pochyliła się, podniosła czapkę i powiedziała: Misiu, chodziłeś w kółko. To są twoje ślady. Pan niedźwiedź spuścił łeb. Nie powiedział nic, gdyż okazało się, że po raz kolejny szybciej zrobił niż pomyślał. Tego wieczoru ogień znów trzaskał w kominku. Za oknem cicho sypał śnieg. Pan niedźwiedź siedział otulony kocem z nosem czerwonym nie od zimna, ale z zawstydzenia. Pani niedźwiedź podeszła do niego, objęła go łapą, pogłaskała po głowie i powiedziała: Misiu, znowu to zrobiłeś. Dałeś się ponieść emocjom. Pan niedźwiedź tylko westchnął i wtulił się w panią niedźwiedź. Morał bajki: strach ma wielkie oczy. Czasem coś wydaje się straszne, ale tylko dlatego, że się boimy. Gdy przestaniemy się bać, okazuje się, że to nic strasznego. Czytał Maciej Grzegorzewski.